Cześć, zaczniemy standardowym przywitaniem. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. Już trochę tęskniłem za tematami związanymi z HR-em, stąd dziś zaprosiłem do studia naszą kolejną gościnę, Katarzynę Szumigaj-Rudnik. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kacper. Kasiu, może kilka słów o twojej sylwetce. No, przedstawiłem ciebie jako ekspertkę HR-u, więc ta, co ekspertką się zowie, może kilka słów na temat twojej kariery, tego, jak zdobywałaś doświadczenie w ramach tego obszaru. No tak, dziękuję ci. Ja aspiruję do tej właśnie roli w biznesie. Jestem dzieckiem HR-u, wychowanym w HR-ze i nigdy nie opuściłam funkcji HR-u w trakcie swojej kariery. Ta kariera trwa lat 30, więc już trochę popracowałam. Jestem też dzieckiem trochę jednej firmy, mimo że jak patrzę się na moje CV, to tych firm widać tam co najmniej 3. To tak naprawdę ja zaczęłam w jednej korporacji, która po prostu przeszła drogę transformacji i wzrostu, który totalnie ją zmienił. To znaczy firma, do której weszłam, nie była tą samą firmą, z której wyszłam. Natomiast rzeczywiście jestem człowiekiem, który w jednej korporacji przepracował 29 lat. Jestem też człowiekiem, który w HR-ze zaczął od roli generalisty i skończył na roli generalisty. I to jest coś, co mi w moim CV bardzo odpowiada. Dodatkowo ja, zaczynałam swoją karierę na początku lat 90., konkretnie w 93 roku, czyli też na początku tych wszystkich przemian gospodarczych, politycznych w Polsce, na rynku, który bardzo dynamicznie się zmieniał i rósł, na rynku, który też był takim troszeczkę hubem i wyjściem dla firm dalej na wschód, że tak powiem. Niemniej jednak mówić to dlatego, że miałam okazję urosnąć i nauczyć się HR-u z biznesem, w którym byłam. I rosłam zarówno w sposób taki organiczny, jak i w sposób skokowy, bo myśmy po prostu dokonywali akwizycji i zmian. Testowaliśmy różne modele operacyjne biznesu i to jest bardzo, słuchaj, inspirujące i edukujące, w związku z czym jestem tym szczęśliwcem, który nie wszedł wąsko i nie musiał się rozpychać łokciami, żeby się nauczyć, a po prostu weszłam dość szeroko i w takiej szerokości zostałam i to jest coś, co uważam jest moim kapitałem po prostu, jako przedstawiciela tej funkcji na rynku. Czyli ty nie tyle, co widziałaś transformację w ramach jednej organizacji, co wręcz tę transformację kształtowałaś, przechodząc czy zdobywając kolejne rynki. Tak. Tak, zarówno tutaj w Polsce, gdzie tych akwizycji firma, w której pracowałam, dokonała 4. Ja nie w każdej brałam udział jako lider, czasami byłam drugą osobą, tak? Czyli w 2 byłam drugą osobą, w 2 byłam już liderem funkcji HR-u, który wspierał integrację 2 dużych biznesów, jakie firma, w której pracowałam, kupiliśmy. No a oprócz tego byłam też liderem, który w międzyczasie, tak jak ci mówię, testował różne modele operacyjne biznesu. To był duży biznes międzynarodowy, w związku z czym myśmy mieli różne pomysły na to, jak się ułożyć, tak? Czy rynki powinny dyktować strukturę organizacyjną, czy też powinniśmy te rynki hubować, konsolidować, czy wszystkie unity powinny tak samo, że tak powiem, być zaprojektowane organizacyjnie, żeby być efektywne. Więc tego wszystkiego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to w zasadzie mnie trzymało w tej organizacji, słuchaj, bo ja nie musiałam wychodzić na zewnątrz, żeby przerobić transformacje, o których nie śniło się filozofom. Do tego dochodziły carve-outy, sell-outy, zamknięcia. No dużo tego było. A propos tych konsolidacji, czy hubowania tych regionów, krajów i tak dalej, w twoim CV można wyczytać pozycje, które pełniłaś, czyli na przykład HR Director CE albo HR Director CE plus na przykład Bałkany, czy tam jeszcze Austria na przykład dochodziła tak. z tego, co widziałem. Jak ty na to patrzysz? Moim zdaniem przez wiele lat korporacje zagraniczne widziały ten region CE jako taki jeden worek, można powiedzieć, te wszystkie kraje środkowoeuropejskie, do których nie wiadomo było, jak się zabrać. Czy to nie był błąd, żeby tak homogenicznie traktować te rynki? Czy te rynki są tak faktycznie podobne,
żeby się na tej konsolidacji nie przejechać? Wiesz, Kacper, masz rację. To znaczy rzeczywiście duże międzynarodowe organizacje mają taką tendencję do konsolidacji, centralizacji, symplifikacji. A im masz większą kompleksowość, że tak powiem, biznesu, tym ta intencja jest po prostu większa, bo chodzi o to, żeby tej kompleksowości było w miarę mało. To znaczy, żeby ktoś jeszcze coś w tym biznesie lokalnym łatwiej zarządzać, rozumiał. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście masz rację, mówiąc, że te biznesy gospodarek takich bardziej rozwiniętych patrzą trochę na nas jak na jeden homogeniczny konglomerat, tak? I w pewnym wymiarze mają rację. To znaczy te homogeniczne cechy CE, bo już abstrahuję od wschodniej Europy, które ja nie zarządzałam nigdy tymi rynkami rosyjskimi czy byłych republik radzieckich, oprócz krajów bałtyckich, które po prostu weszły do EU i były częścią jakby z automatu centralnej Europy. To jest CIS, tak, Rosja, czyli wspólnota niepodległych państw. Tak. To powiem ci, że cechą wspólną tych krajów, które mieszczą się w worku centralnej Europy, jest to, że to są młode gospodarki rynkowe, młode demokracje i ciągle bardziej dynamiczne rynki niż rynki Europy Zachodniej, które po prostu ruszają się bardzo, bardzo powoli, tak? Przez 20 czy 21 lat to ta centralna Europa rosła jak szalona, w związku z czym wiele zachodnich krajów chciało być przy nas, no bo jak konsolidujesz PNL-e i masz jeden centralnoeuropejski i tam masz Niemcy, które rosną, nie wiem, jak urosną procent rok do roku, to jest dużo, jeśli w ogóle rosną. I masz kraje, które rosną 10, czasami 9, 4%, no to cały twój rezultat taki, wiesz... Tu jest wynik. Jest wynik, tak, jest wynik. I to moim zdaniem powodowało to, że wiele firm, nie tylko nasza, ale naszej konkurencji, miała apetyt na to, żeby jednak to jakoś łączyć. Moim zdaniem cechą też Europy, tej części Europy centralnej, tej nowej Europy, powiedzmy, jest też limitowana skala, słuchaj. To są kraje, które rzeczywiście, o Polsce mówisz jako gigancie, tak? Okej, jest gdzieś Rumunia, gdzieś Bułgaria, ale oni są troszeczkę, czy byli troszeczkę za nami. Natomiast rzeczywiście to jest wszystko małe. Dla biznesu, w którym ja pracowałam, no to były rynki mikro, tak? Czechy i Słowacje są duże, jak są razem. Jak każdy jest z osobna, to już nie jest za duże. I wiesz, to nie jest mankament, to nie jest minus. Dlatego, że jak coś jest małe, to tym trudno zarządzać w taki, wiesz, trudno uzasadnić pewne rozwiązania systemowe i organizacyjne małą skalą. Natomiast jak to skonsolidujesz dokładnie, to masz już inny business case, tak? To już trochę inaczej wygląda. Ale powiem ci, że te kraje, które były najmniejsze, tak? A u nas przez jakiś czas najmniejsze były Bałtyki, potem były po Karwałcie Kawy najmniejsze były Węgry, to one cierpią, tak? Bo one cierpią, one nie lubią tych inicjatyw centralizujących i uwspólniających, bo one uważają, że dotykamy ich heritage, tak? Ich dziedzictwa, ich know-how, ich miejsca przy stole tak naprawdę. Tak? Jaka tożsamość, prawda? Musi wybrzmieć. Tak. Natomiast z punktu widzenia firmy globalnej, jest pewna prawda obiektywna, tak? Jest jakiś rynek i on ma jakiś potencjał wyznaczony liczbą konsumentów na tym rynku. I jest jakiś twój biznes, tak? Który ma jakieś obroty. I jeśli one są mini, to po prostu musisz się pogodzić z tym, że będziesz dołączony do czegoś większego. I w tym kontekście, powiem ci, jesteśmy troszeczkę w jednym worku. To znaczy jesteśmy młodzi, rozwijamy się dopiero
I drugi kontekst jest taki, to jest konglomerat dość małych krajów, a małe kraje zawsze w biznesie będą konsolidowane. No i przez x lat zbierałaś te doświadczenia tak jak wspomniałeś, zaczynając od generalisty, potem prawdopodobnie do tego nawiążemy, wchodząc w różne obszary związane z HR-em i wracając do tej roli generalistki. I dlaczego po tak długim czasie? No, myślę, że życie w korporacji, oczywiście masz swoje wady i zalety, ale taką przede wszystkim dużą zaletą jest pewien rodzaj bezpieczeństwa i stabilności. To skąd decyzja, żeby od kilku lat przejść na tę drugą stronę mocy i zająć się interim managementem, zająć się doradztwem? Słuchaj, zdarzyła się jedna rzecz w moim przypadku. To znaczy, ja bardzo długo nie chciałam odejść z naszej firmy. Już nawet moi znajomi headhunterzy mówili, że słuchaj, no odejdź, bo to jest już w ogóle, skończ to przedszkole. I ja im wtedy mówiłam, słuchajcie, to naprawdę nie jest przedszkole, to jest rodzaj uniwersytetu. No i przez to, że myśmy mieli rzeczywiście dużo takich sytuacji biznesowo trudnych, w sensie merger i akwizycja jest trudna, tak, bo to jest albo inna kultura, albo to jest wrogie przejęcie, tak, nasze ostatnie przejęcie było wrogim przejęciem i to też jest jakaś historia, albo wpadamy na pomysł, że nagle dyskontynuujemy jedną kategorię, sprzedamy tą część biznesu, utworzymy nową spółkę i wiesz, to jest, jak jesteś, no jestem akurat takim HR-owcem, który lubi takie wyzwania, tak? To, że nie chciałam odchodzić i szukać na rynku czegoś innego, jak pojawiało się coś, czego nigdy w życiu nie robiłam. No i tak było do momentu, do którego tam do 2019 roku. Może, tak, 2019 chyba. Że rzeczy się pojawiały i były totalnie, wiesz, nowe i dawały mi naprawdę taką duży sens w ogóle tego, co robię. I dawały mi poczucie, że ja sama się rozwijam. Znaczy, rzeczywiście, jak masz takie zadania, że nigdy tego nie robiłeś, nie wiesz, musisz się napocić, musisz zmotywować zespół, musisz zatrzymać tych ludzi, żeby przejść przez tą transakcję biznesową z nimi, no to jest rzeczywiście takie mobilizujące, alertujące i to ci daje dużą taką dawkę poczucia, że ty się rozwijasz jako HR-owiec, jako lider, jako człowiek. Aż dochodzi do momentu, kiedy wycięliśmy tą kawę, no to znaczyło, że nasz biznes w centralnej Europie zmniejszył się o połowę. No i ja już miałam taki trochę abszmak, że o kurczę, to chyba ja już nie chcę tego robić na po prostu mniejszą skalę. Ale pojawiło się rozwiązanie strukturalne po stronie niekomercyjnej naszego biznesu, tylko po stronie manufacturingowej, które dawało mi dojście do nauczenia się robienia HR-u tylko i wyłącznie wspierającego biznesy produkcyjne. A tych biznesów produkcyjnych w Europie Centralnej było masę. To jest bardzo duża organizacja. To był taki trochę in-house consulting, powiedzielibyśmy. Troszeczkę. Natomiast tam ciągnęły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, Centralna Europa zyskała 3 kraje, którymi ja się nigdy nie zajmowałam. To była Szwajcaria, Niemcy i Austria. No to już apetyt mi trochę urósł. A druga rzecz była taka, że manufacturing czyli ta część produkcyjna naszej firmy wykminiła sposób na transformację. To znaczy rzeczywiście mieliśmy tam apetyt i strategię zbudowaną na to, żebyśmy byli organizacją szczuplejszą, ale o wiele bardziej wyedukowaną, żeby nasi ludzie mieli, wiesz, i poszliśmy w koncepcję, która nazywała się u nas Integrated Lean Six Sigma, ona bazowała na tych leanowych rozwiązaniach i mi się to strasznie podobało, to mnie strasznie kręciło, bo czasami po stronie komercyjnej nie mieliśmy tych pomysłów, wiesz, i dochodziliśmy do punktu, kiedy robiliśmy różne małe rzeczy, które tak naprawdę nie rozwiązywały za dużych problemów biznesowych, czasowo dostarczały nam jakiegoś rezultatu, natomiast ani nie były do utrzymania, ani nie były jakimś systemowym rozwiązaniem na to, żeby rzeczywiście zacząć robić ten biznes inaczej, żeby zwiększyć tą swoją efektywność. Więc to mnie pociągnęło w kierunku manufacturingu, ale jak już poszłam w tym kierunku, to ja już mówiłam i na zewnątrz, i u nas w firmie, że ja po prostu, że to jest prawdopodobnie ostatni assignment mój, na pewno w centralnej Europie, jeśli nie w firmie. No i
tak się stało, że się dogadaliśmy i ja po 5 latach bycia w tej roli, czy po 4, po 5 prawie, bycia w tej roli odeszłam. Odeszłam uzbrojona w jakiś kapitał, który uważam, że mam, ale też z taką intencją, że kurczę, to ja teraz chcę spróbować innego sektora rynku. I jakoś tak w ogóle miałam taką intencję, żeby odejść od fast moving consumer goods. I to była taki mój największy chyba target na nową karierę. I po jakimś czasie pojawiła się opcja, odezwała się do mnie koleżanka, która również skończyła pracę w korporacji i ona wraz z 4 partnerami stworzyła grupę. No i był klient, który miał problem. Czyli idealny start. Idealny start. Można zejść z korporacji i wejść w projekt. Tak. Upłynęło trochę czasu, wiesz, upłynęło trochę czasu. Ja niezbyt komfortowo czułam się w tym czasie, słuchaj, bo ja nie lubię nie pracować. Jakiś taki mam stan, że wiesz, że jeszcze nie osiągnęłam tego etapu, że można po prostu tylko odciąć kupon, a jakby nie dokładać. Tak. I to jest coś, czego do dzisiaj się uczę. Do dzisiaj trochę cierpię. Natomiast praca interim menadżera daje mi właśnie akces do różnych sektorów biznesu, tak? I to jest bardzo rozwijające. Bardzo też dobrze działa na moje ego to, że wiesz, czasami jest klient i widzisz, że on się straszliwie go coś boli, bo większość klientów, którzy do mnie trafiają, to są klienci, którzy mają jakiś problem, tak? To nie są ludzie, którzy rozważają, jakby tu fajnie zrobić. To może nawiążę już do tego problemu, co by tutaj fajnie zrobić, bo wydaje mi się, przynajmniej taką my perspektywę widzimy na rynku, że bardzo wiele firm zadaje sobie dzisiaj pytanie, albo za chwilę będzie sobie zadawało, co zrobić z tą już osławioną dyrektywą o przejrzystości wynagrodzeń. Dlaczego to wzbudza tak duże zainteresowanie i w wielu firmach wręcz popłoch? Wiesz co, ja myślę, że to jest taka naturalny opór do zmiany, tak? Po pierwsze, to jest coś nowego, czego nie było, czego nie musieliśmy robić, więc jest najeżenie, że nagle będziemy musieli to robić i jeszcze będziemy musieli to raportować. Mimo że tak naprawdę ja chyba nie spotkałam pracodawcy na polskim rynku, ani na żadnym innym rynku, na którym pracowałam, który miałby w intencji dyskryminację, tak? Lub budowanie podziałów. Te podziały czy luki mogą się zdarzyć, ale one najczęściej nie są intencjonalne albo są uwarunkowane jakąś historyczną intencją. Choć jest to jakiś zespół zaniedbań, chyba zgodzimy się. Tak, to czasami jest zespół zaniedbań, czasami to jest zespół w ogóle niewidzenia potrzeby zrobienia porządku w tym obszarze, niewidzenia benefitu w ogóle z posiadania jakiejkolwiek polityki personalnej, już nie mówiąc o polityce wynagradzania. Więc to jest lęk przed nieznanym. Lęk troszkę przed tym, że ktoś tu nam przyjdzie i będzie nam mówił, tak? Czyli będzie nam mówił, że my źle robimy. I tego biznesy nie lubią, ani liderzy, bo oni mają dość duże ego. Lubią być chwaleni, nie lubią, jak im się wytyka tam paluszkiem, że mogliby coś inaczej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, na twoje pytanie, co zrobić, moja odpowiedź jest zaakceptować, tak? Przyjąć to do wiadomości. Poszukać w tym benefitów i myśleć tylko w kontekście benefitu, jaki możemy z tego mieć jako biznes. Raczej nie zagrożenia, bo tu ani dyrektywa, ani polityka personalna nie ma nigdy w swojej intencji negatywnej rzeczy. Jednak można odnieść wrażenie, że w wielu firmach ta kwestia przejrzystości może nie jest postrzegana jako zagrożenie, ale jednak jako coś, tak jak wspomniałeś, niekomfortowego. Nawet patrząc na same oferty, ogłoszenia związane z pozyskaniem nowego pracownika, bardzo rzadko spotyka się ogłoszenia, gdzie są wskazane wprost widełki płacowe. W wielu krajach jest to już systematycznie wprowadzane, w Polsce nie. Dlaczego firmy nie chcą tego robić, twoim zdaniem? Wiesz co, moim zdaniem firmy nie lubią mieć tych dyskusji z pracownikami. Rozumiesz, tych trudnych przypadków niesfornego pracownika, który ledwo co skończył studia, przychodzi i mówi:
jak ja jestem wynagradzany w stosunku do moich kolegów? A dlaczego moja pozycja jest w tym przedziale płacowym? A dlaczego w ogóle jestem przyczepiony do tych range, do tej struktury, a nie do innej? Wiesz, to... Z mojego doświadczenia powiem ci, że wiele liderów w biznesie nie lubi rozmawiać, lubi decydować, poruszać się szybko, natomiast nie lubi spędzać czasu i inwestować w wyjaśnianie ludziom tak naprawdę swojej intencji strategicznej w tym zakresie, tak? Bo to jest dokładnie jedna z decyzji, jaką biznes musi popełnić. Tak jak popełnia decyzję o tym, żeby, nie wiem, launchować jakiś produkt, wymyślić jakąś usługę, upgrade'ować system, tak samo musi podjąć decyzję, jak ja chcę na rynku wynagradzać. Musi się tego rynku nauczyć na przykład. Tak? To są rzeczy, które, wiesz, niektórzy liderzy, oni na pytanie, słuchaj, ale siądziemy, zobaczę, pokażę ci rynek, a tam nie pokazuj mi rynku, ja wiem jak tam, jak muszę płacić. Stare dane 10 lat temu zaciągnięte, zapłacony raport. Dokładnie, dokładnie, więc mnóstwo liderów takiej intencji, też intencji pewnie dobra biznesowego, tak, bo koszty ludzkie to są największe zobowiązania tak naprawdę, jakie organizacje mają. Z drugiej strony bardzo mało liderów patrzy na te koszty jak na inwestycję, tak? która przecież się zwróci, bo zatrudniamy ludzi, którzy wraz z nami mają osiągać pewne rezultaty biznesowe, mają działać prewencyjnie, mają rozwiązywać problemy, także to jest po prostu dobra inwestycja w kapitał ludzki. To jest moim zdaniem najlepsza inwestycja, ponieważ firmy, szczególnie te, które mają skalę, one nie są w stanie już dostarczać rezultatów, ani funkcjonować bez aktywizacji swojego kapitału ludzkiego. A gdybyś miała znaleźć argumenty za tym, by firma właśnie zainwestowała w tę przejrzystość w kontekście wynagrodzeń, czy to jeżeli chodzi w kontekście tej dyrektywy, jeżeli chodzi o różnicę między płacami w grupie mężczyzn i kobiet, tak? Czyli te różnice między grupami płciowymi, albo właśnie w kontekście komunikowania tych widełek płacowych, jakie argumenty widzisz ty, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, za tym, żeby firma poszła w tym kierunku? Słuchaj, wiesz, Kacper, tu jakby nie ma tajemnic, tak? Na ogół struktury wynagradzania to są przedziały, które są dość szerokie. I firma, jak je określa, to ona mówi, nie wiem, w tej szerokości wszystko jest okej. Czyli nie jest okej to, co jest w dół i to, co jest w górę. Więc jakby nie obawiajmy się tego, bo my jako pracodawca i tak będziemy mieli możliwość wyboru, gdzie pensję tego nowego pracownika spozycjonować. I o ile prościej jest w środowiskach, w dużych takich środowiskach, gdzie jest bardzo dużo pracowników wykonujących tą samą lub podobną pracę, której łatwo jest się nauczyć, w środowiskach produkcyjnych. Tam jest łatwo określić ten moment wejścia i powiedzieć, stawka wejściowa jest taka. W strukturach komercyjnych bardzo często masz tak, że nie możesz określić tego momentu wejścia, to znaczy określasz go początkiem range'u, natomiast potem spotykasz ludzi, którzy mają inny w ogóle set doświadczeń, tak? Mają inny potencjał czasami, mają inne doświadczenia i to wszystko na rynku pracy kosztuje i to pracodawcy jest trudno się zdeklarować, ile on zapłaci. Jakby teoretycznie rzecz ujmując, starasz się zrekrutować człowieka, który ma dość małe doświadczenie w pierwszym tercylu przedziału, tak? Ale bardzo często spotykasz lepszego człowieka, który ma lepsze doświadczenie, który rokuje większy potencjał i wtedy płacisz mu w drugim lub w trzecim. To wszystko jakby jest okej, ale znowuż musisz spędzić jako pracodawca trochę czasu na tym, żeby twoja polityka wynagrodzeń była transparentna, jasna, zrozumiała również przez liderów, przez zespoły rekrutujące, że nie potrafili dokładnie zadziałać jak taki mały HR dyrektor. I ja uważam, że przejrzysta
polityka wynagradzania, czy jakakolwiek polityka personalna doprowadza firmy do punktu, gdzie ten dyrektor personalny może się naprawdę wycofać i bardziej skupić na tym, co biznesowi potrzebne jest na przyszłość, bardziej skupić się na dialogu z biznesem, natomiast wycofać się operacyjnie z rzeczy, które są przez te polityki i wybory strategiczne dobrze zdefiniowane. To dobrze działa na zespoły HR-owe i zespoły liderów, tak? To dobrze też działa na takie poczucie dumy, tak? Bo ja pamiętam, jak zaczęłam pracować, no to ja bardzo lubiłam mówić swoim znajomym, słuchajcie, ale my mamy politykę, tak? My chcemy wynagradzać, my akurat wtedy byliśmy w grupie kapitałowej z biznesem tytoniowym, to dawał nam komfort. A raczej dobrze płacący. Bo my byliśmy, tak, w topie rynku. Ale firmy boją się różnych rzeczy. Boją się, że moja konkurencja zobaczy i zapłaci więcej i ten człowiek pójdzie. I jakby w ogóle nie czują, że mają też inne atrybuty sprzedawania siebie jako miejsca pracy. My bardzo długo jako firma i zespół HR-owy myśleliśmy, że jednym z plusów pracy w naszej firmie jest właśnie ten pakiet. No i w końcu kiedyś, jak już się miotaliśmy strasznie z tym, jaka jest tak naprawdę nasza employee value proposition i dlaczego ludzie tak naprawdę postrzegają nas inaczej niż my siebie postrzegamy, no to się zapytaliśmy, słuchajcie, no jak myślicie, dlaczego u nas się fajnie pracuje i jaka jest jedna rzecz, którą byście zmienili? I oni powiedzieli nam, pracownicy powiedzieli nam totalnie inne rzeczy niż myśmy myśleli, że są dla ludzi ważne. Także pieniądze są niezmiernie ważne, natomiast jeśli masz jako pracodawca już taką pozycję, że pieniądze nie stanowią tego problemu, który jest na stole dla części ludzi, to w ogóle możesz swobodnie coraz więcej mówić o polityce wynagradzania, bo ludzie jakby ten temat przestaje ich interesować. Natomiast w tych środowiskach właśnie fabrycznych, działów sprzedaży, dużych populacji pracowników shared service centers, tam ten pieniądz bardzo długo ma znaczenie i tam bardzo długo, jak chcesz lepszą jakość pracy, to musisz wynagradzać osoby zaraz po dowiezieniu i pieniądz no, bardzo długo będzie stanowił dla nich duże źródło motywacji. No ale on stanowi to źródło motywacji, także i tak musisz powiedzieć otwarcie ile będziesz zarabiał. I tak pracownicy, jak się dowiedzą i wejdą do firmy, to zweryfikują, tak? Także nie możesz doprowadzać do sytuacji, kiedy nowo przyjęty pracownik z mniejszym doświadczeniem zaczyna zarabiać więcej niż twój pracownik, który jest znakomicie już wykształcony, zonboardowany i dowożący. Wydaje mi się, że dużo pracodawców boi się właśnie tych dyskusji, tych konfrontacji, a ich jest naprawdę bardzo mało. Jak ta polityka jest transparentna, jak rzeczywiście robisz to, co powiedziałeś, że strategicznie chcesz zrobić. Problem się zaczyna wtedy, jak zaczynasz kręcić i mówić, że ale tak naprawdę rynek to nie jest cała Polska, to pewnie to 40 kilometrów od Warszawy to nie jest Warszawa. Wiesz, są różne takie apetyty liderów, którzy mówią, a można taniej i lepiej i wtedy zaczynają się właśnie schody. Wtedy frustracja w ogóle pracowników też rośnie, tak? Bo te rzeczy zapisane, no musisz dowodzić, dowozić, bo pracownicy wiedzą, tak? No ale jak to? Ale w polityce jest zapisane. Warszawa to jest Warszawa i 100 kilometrów dookoła Warszawy. Dobrze, to nawiążę do twoich doświadczeń międzynarodowych. To jak widzisz to, w jaki sposób firmy w Polsce podchodzą do pracownika, do jego rozwoju, również do wynagrodzenia, porównując to na przykład do firm niemieckich, tudzież struktur niemieckich, z którymi miałaś również styczność? Struktury niemieckie są w miarę transparentne, bo muszą być transparentne, bo tam partnerzy społeczni mają te prawa kodeterminujące, więc jakby jest jaśniej. To jest w ogóle rynek, który jest bardziej dojrzały, w związku z czym tam, Kasper, nie ma takich przedziałów, wiesz, tam tak samo dobrze żyjesz, jak jesteś w gradzie drugim, jak będąc w gradzie 10. Tam po prostu to są bogatsze społeczeństwa i te grupy najniżej zarabiające mogą również się utrzymać, tak? One mogą spłacić swój mortgage, mogą pojechać na wakacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, rzuciłeś akurat rynek niemiecki,
rynek niemiecki jest bardzo interesujący, ponieważ oni wpadli w pułapkę, na rynku niemieckim wpadli w pułapkę systemu, który działa. I nagle się budzą, mówią, o Boże, jesteśmy za drodzy. No to co my zrobimy? I wiesz, i dopiero teraz dochodzą do takich rozwiązań, jak na przykład płacenie bazy i premii, tak? A myśmy nie popełnili tego błędu jako, znaczy być może są na rynku polskim firmy, które ten błąd popełniły. Niemniej jednak, jak poczytasz serweje płacowe, no to się tam dowiesz, że ten premiowy system na rynkach centralnoeuropejskich, szczególnie w Polsce, jest dość sprawnie zrobiony i duża porcja wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, właśnie sprzedawców, różnych ról administracyjnych, które są nawet w tych niskich przedziałach struktur płacowych, te wynagrodzenia ustawione są wraz z częścią ruchomą. I to jest bardzo mądrze ustawione, bo część ruchoma jest płacona wtedy, kiedy biznes ma się dobrze, a wtedy, kiedy mogło być lepiej, no ona spada i te koszty możesz jakoś, no rozumiesz, nie pompujesz jakiś bazy. jest pole manewru, tak? Jest pole manewru, jesteś elastyczny. To jest jakby jedna różnica. Druga różnica jest taka, że te rynki centralnej Europy, tej młodej centralnej Europy też nabrały takiego trochę sprytu i one rosły wtedy, kiedy miały już masę i pieniądze na to, żeby urosnąć, wiesz. Nie, myśmy rzadko w latach 90. i 2000 mieli sytuację, kiedy korzystaliśmy z jakiegoś modelu i wprowadzaliśmy ten model w 100%, tak? Ale dochodziliśmy do momentu, kiedy nasz biznes tak urósł, że przy 3 kategoriach produktów, no zdecydowaliśmy się na podział marketingu na 3 dyrektorów, między 3 dyrektorów i 3 zespoły marketingu, bo po prostu już było za duże do zarządzania przez jednego. No i jak wiesz, na niższym poziomie zarządzania podejmujesz decyzje inwestycyjne co do poszczególnych kategorii, no to po prostu możesz za dużo nie widzieć, tak? Jest dobrze skalować wtedy to na poziom wyżej i wtedy general manager no, ma większe pole do manewru, bo on widzi dokładny performance wszystkich 3 biznesów, które masz. Także myśmy po prostu korzystali, mieli w sobie bardzo dużo elastyczności i korzystali z tych rynków, które były bardziej przetestowane i zaśniedziałe i po prostu nie popełnialiśmy pewnych decyzji, które na końcu wiązały się z po prostu z bardzo wysokimi kosztami. Pension plan. Tak, ja pracowałam w UK w bardzo małym business unicie i to był business unit eksportowy, także tam w ogóle sytuacja była no, bardzo poplątana, bo myśmy kupowali produkty w różnych walutach, sprzedawali za funty brytyjskie, a raportowaliśmy wynik w dolarach amerykańskich. Więc... Dla centrali nightmare. Dla centrali nightmare. Dla nas również nightmare, bo nie mieliśmy dobrych praktyk takich, które by no wiesz, jakoś wydzielały ten failure, który wynika z tego, że po prostu zmieniły się rejty, waluty, od tego, czy zmienił się, czy nie zmienił się nasz performance. No ale niemniej jednak, to co nas dobijało tam kosztowo, bo to był mały unit, to były na przykład konstans rosnące i w bardzo dynamiczny sposób koszty planów emerytalnych. W Polsce plany emerytalne weszły w takiej postaci, żebyśmy po prostu już no, mogli organicznie tym zarządzać, ale nie pompowaliśmy tego do poziomu takich kosztów, które później, po 10 latach były dla nas nie do utrzymania. Więc mimo, że na tamtych rynkach jest większa transparentność, to jak poprosisz mnie o porównanie, to ci powiem, że tak, tam ta transparentność jest większa, ale tam popełniono pewne decyzje i to są rynki, które tak jak ci mówię, one są, no wiesz, no we Francji jak cokolwiek ruszysz, no to po prostu masz strajk, tak? Biznes tego nie lubią, trudno się też dziwić, że one tego nie lubią. Albo sławne związki zawodowe w Niemczech. Tak, tak, aczkolwiek związki zawodowe w Niemczech, słuchaj, naprawdę miałam porównanie 2 związków i jeden był fantastyczny. Autentycznie był fantastyczny. Był czasami bardziej, wiesz,
rzutki i myślący w kontekście benefitu biznesu niż niektórzy liderzy. Także to też różnie bywa. No, także wiesz, każdy rynek ma coś. Oni nie boją się transparencji, bo to wszystko jest jakby bliżej. Oni tych praktyk takich, wiesz, dyskryminacyjnych czy nierówności wynagrodzeń, oni to praktykują od dekad, tak? My dopiero zaczynamy, w ogóle są firmy, które tego nie mierzą, Kacper, więc wiesz, to... Tak, natomiast jeżeli chodzi o takie raporty międzynarodowe, to Polska wcale nie stoi źle w kontekście, nie stoi źle. W kontekście różnic płacowych. Czy to jest pudrowanie rzeczywistości, czy faktycznie twoim zdaniem odzwierciedla to Wiesz co, myślę, że trudno jest stwierdzić, jak Polska stoi, dlatego że, znaczy, tak jak mówisz, nie jest źle, natomiast te raporty są raportami, już zapomniałam jak się nazywa, nieselektywny, tylko nie pamiętam jak się nazywa ten wskaźnik, którym się liczy lukę, ale on jest, luka jest liczona albo od wszystkich stanowisk pracy, wszystkich kobiet na rynku w każdej branży, albo jest rewidowana przez staż pracy, właśnie branży i tak dalej, i tak dalej. I my w tym wskaźniku, który jest nierewidowany, tym takim surowym, stoimy bardzo nisko. I tu można się, wiesz, tylko sprzeczać, które badanie jest właściwym badaniem, bo jedne mówią, że to jest 4,5%, a drugie mówią, że to jest 7%. Niemniej jednak średnio w Europie ten współczynnik jest między 11 a 12, czyli my jesteśmy nisko, kropka. Natomiast w tej luce rewidowanej nie jesteśmy już nisko, jesteśmy w średniej, co też nie jest wysoko, tak, bo w średniej być nie jest źle, ale ja bym jeszcze tak nie przywiązywała się do tego, do tych wyników, bo my tak naprawdę nie zaczęliśmy sumiennie tego raportować. Myślę, że jak zaczniemy to raportować, to wtedy będziemy wiedzieli więcej. A przede wszystkim będziemy wiedzieli, dlaczego jesteśmy tym dziwnym krajem, który ma jeden wskaźnik tak nisko, a przy rewizji przez właśnie różne rodzaje doświadczeń, branż, stażu pracy, poziomu wykształcenia, ten wskaźnik nam skacze. W pozostałej części Europy jest dokładnie odwrotnie. Czyli ten pierwszy wskaźnik będzie wysoki, natomiast ten rewidowany będzie niski. A gdzie widzisz przyczyny właśnie tych różnic płacowych w kontekście kobiet i mężczyzn? No, możemy tutaj mówić o zaszłościach historycznych, kulturalnych. Gdzie z twojej perspektywy jest geneza tego problemu? Bo jednak to jest długofalowo chyba problem. Trudno to tak ocenić, dlatego że ja pracowałam w biznesie, który miał dość dużo kobiet. Generalnie. Nie tylko w komercyjnej swojej części, ale również w części produkcyjnej. Bo to był biznes, wiesz, to były słodycze, więc w Polsce bardzo wiele zakładów cukierniczych to były miejsca pracy kobiet. Natomiast tam producenci farb, jakiejś stali czy czegoś, to były miejsca pracy górnicy, to dla mężczyzn. Więc ja pracowałam w biznesie, który był dość zbalansowany i po stronie komercyjnej, i po stronie produkcyjnej. Natomiast też mam znajomych, którzy pracowali na przykład w sektorze finansowym, tak, który jest bardzo silnie zdominowany przez mężczyzn. Pracowali w sektorze nieruchomości, czy nieruchomości powiedzmy. Bardzo silna dominacja mężczyzn, więc jest pewnie jakaś taka prawda historyczna, że niektóre biznesy bardziej wchłaniały mężczyzn, niektóre kobiety. No i jest też taka prawda, że te, które wchłaniały jedną płeć, do dzisiaj pozostają troszeczkę zamknięte na tą płeć przeciwną, której jest mniej. Natomiast generalnie w naszym kraju, słuchaj, do niedawna było bardzo mało kobiet w polityce, tak? Ja do niedawna uważałam, że tak naprawdę w biznesie nie jest źle, w polityce jest bardzo źle, bo tam po prostu nie ma tych kobiet. Teraz to się troszeczkę poprawiło, ale tylko troszeczkę. Definitywnie trzeba, ja uważam, że to po prostu trzeba obserwować. Czyli jeśli z tego zrobisz sobie ambicję biznesową, żeby nie było tych luk, żeby jednak mieć intencję, żeby tych kobiet było więcej, to się zdarzy, tak? To ty w sposób organiczny wypracujesz to. Natomiast w naszym biznesie na przykład było mało kobiet było w dziale sprzedaży. I powiem ci, o ile w latach
późniejszych my nie mieliśmy tego problemu z akceptacją kobiet w strukturach działu sprzedaży, o tyle na początku tych przemian gospodarczych, jak to wszystko straszliwie szalało, no to byli tacy liderzy, co to mówi, że sprzedaż nie jest dla dziewczyn. No po prostu to jest ciężka charówa, to nie jest dla dziewczyn, one tam później rodzą dzieci i nam się robi dziura i w ogóle i jak to wszystko zarządzić tym wszystkim. No myśmy wykminiali sposoby, jak to zarządzać, ale niektórzy liderzy bardzo długo, w zasadzie do momentu, już nie pamiętam, która firma miała pierwsza dyrektora sprzedaży, który był kobietą, ale chyba w Coca-Coli dość szybko pojawiła się, tam była kobieta, była u nas też kobieta i to trochę zmiękczyło ten obraz różnic płci. No generalnie liderzy, którzy mieli takie intencje do oceniania tego, że no raczej nie kobieta, to im chodziło o to, że ta kobieta gdzieś tam będzie musiała dziecko z przedszkola odebrać, a to będzie musiała, zarządzić ospą wietrzną w domu. No, dziecko musi się urodzić, tak? No, będzie miała przerwę. I bardziej patrzono na to w kategoriach zagrożeń niż w kategoriach takiego normalnego wyzwania biznesowego. Tak, dziewczyna będzie miała przerwę, będzie miała rok tej przerwy. Zastanówmy się, jak tym gapem zarządzić. Myśmy bardzo długo mieli bardzo, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, to znaczy rzeczywiście przyjmowaliśmy te dziewczyny, staraliśmy się również i tego nauczył nas rynek brytyjski, słuchaj. Jak dziewczyny wracały po urlopie macierzyńskim, to myśmy im rewidowali stawkę o takie średnie merity, żeby to wynagrodzenie rzeczywiście gdzieś tam mocno nie odjeżdżało i żeby też kobiety miały poczucie tego, że to był czas, który spędziły inwestując w swoją rodzinę, ale nie był czasem straconym, jeśli chodzi o inwestycje w swoją pozycję, tak, wynagrodzenia na rynku. No takie tego typu inicjatywy, czy jako zewnętrzny interim manager, czy jako dyrektor HR, czy osoba kierująca strukturami HR, jednak rozwijasz w ramach jakiegoś projektu wewnętrznego, tak? No, można nazwać, niektóre firmy nazywają to, nazwą to rewards policy, inni ubiorą to w słowa compensation and benefits, czyli może jeszcze szerszą kategorię. I w jaki sposób z twojej perspektywy można przygotować organizację do takiego projektu? Czy to w kontekście właśnie minimalizacji tej luki płacowej, czy to w kontekście na przykład takiej pewnej inkluzywności wobec różnych zdarzeń losowych, czy decyzji życiowych, na przykład w kontekście kobiet. Jak to zrobić, jak to rozpocząć? Słuchaj, no to najlepiej jest wpleść w jakąś potrzebę biznesu, tak? I to jako interim menadżerowie, czy jako osoby, które zjawiają się w firmach, to my zawsze kminimy i pracujemy z liderami tego biznesu na tym, żeby oni zrozumieli, że potrzebą tak naprawdę nie jest ta dyrektywa, tylko w ogóle w biznesie będzie się działo lepiej, jeśli my tą politykę personalną, szczególnie w kontekście wynagrodzeń, uporządkujemy. Tak? My się będziemy lepiej czuli, będziemy więcej widzieli, będziemy rzadziej zaskakiwani. Wyeliminujemy całą szarą strefę asumpcji, bo jeśli ty jako pracodawca nie mówisz, jaka jest twoja polityka, to wierz mi, jak masz 600 osób, to też 600 osób codziennie w domu mówią, jaka jest twoja polityka. I niektóre mówią, że jest okej, a niektóre mówią, że nie jest okej. Ale chodzi o to, że rozumiesz, pozbawiasz się możliwości powiedzenia, jak jest naprawdę. I jeśli, nie daj Boże, tego nie zapiszesz, no to później jak masz jakiś case w sądzie, tak, czy masz jakąś kontrolę z PIP-u, no to wszystko, czego nie masz, jest niestety na twoją niekorzyść. Na twoją niekorzyść działa, dokładnie. I generuje niepotrzebny też stres. Nie tylko osób, które się zajmują akurat tym przypadkiem, ale też osób, które w ogóle patrzą na to, tak? I ja ci powiem, najfajniejsze rzeczy dzieją się wtedy, jak sami pracownicy zaczynają bronić pracodawcy, ale nie my, mamy. Jak to? Co kwiecień jest zapisane, co kwiecień jest rewidowane wynagrodzenie. Ile ono będzie rewidowane, no to wtedy zależy od wyniku, ale rozumiesz, jak nauczysz tego pracowników tej praktyki, to oni sami ją promują na rynku. Są z tego wręcz dumni. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak masz politykę wynagradzania, no to też edukujesz, tak? Edukujesz działy HR-u, które
wiesz, ci ludzie się uczą, tak? Uczą się, jak oglądać rynek, jak kreować struktury wynagrodzeń, jak blisko czy daleko mieć od siebie poszczególne poziomy, gdzie większość pracowników jest zlokalizowanych, tak? Jak to się odbywa, że pracownik wędruje w tej strukturze. No to jest też połączone z całym, wiesz, firmy nie płacą pracownikom, bo pracownicy chcą, albo bo mają taki kaprys, tylko płacą, bo pracownicy umieją coraz więcej, robią coraz bardziej wyrafinowane rzeczy, czyli płacą za wyższe umiejętności i za lepszą jakość pracy, więc bardzo dobrze jest, jeśli ten system jest również połączony z całym systemem rozwoju pracowników, pracowania nad sukcesją w organizacji, no to dopiero jest majstersztyk tak naprawdę całej polityki personalnej i ja myślę, że ta prosta zmiana i wprowadzenie tej dyrektywy w życie doprowadzi właśnie do takich wniosków pracodawcy, tak? Że dobrze jest to mieć, bo wtedy eliminujesz szarą strefę asumpcji, uczysz ludzi, a przede wszystkim też odciągasz liderów od takich stricte operacyjnych decyzji. Tak? Oni rzeczywiście mogą myśleć na tym, jak wynagrodzić, czy się zgodzić na pracę remote, czy się nie zgodzić na pracę remote. Tak? Co zrobić z trendami na rynku? Rodzi się nas coraz mniej. Dużo z nas jest po prostu w wieku, w którym odchodzi na emeryturę, no a biznes jest coraz większy, się rozwija. To kto to będzie robił? Tak? Jak zintegrować interimów? Tak? Jak zorganizować swoją strukturę tak, żeby ona była lekka, tak, żeby była inwestycją overheadową, ale żeby nie była kamieniem u szyi, tak, no to trzeba zrobić to elastycznie. No, żeby zrobić to elastycznie, to musisz się wtedy dogadywać właśnie z grupami ekspertów, żeby oni wchodzili i pomagali ci w organizacji, tak, urządzić te rzeczy, a potem odchodzili i szli gdzie indziej. A gdybyśmy szukali takiego samouczka w kontekście budowy tego procesu w tym projekcie CNB, to kogo angażujesz do tego projektu? Słuchaj, no na pewno działy HR-owe, które się zajmują tym obszarem. Jeśli takowych nie ma, no to trzeba jakoś zrekrutować. Jedna grupa ludzi to są ci ludzie, którzy będą z tobą i z szefem HR-u, czy z szefem funkcji CNB robili to z tobą. Oni mogą być z finansów, tak, bo to potrzebni są tam analitycy. Mogą to być osoby, które pracują w liście płac. No potrzebni są jacyś analitycy i ludzie, którzy zajmują się HR-em, żeby to dobrze ustawić. Ale potrzebni są też inni ludzie. Potrzebni są liderzy, którzy będą mówili o tym projekcie, tak, że w biznesie zaczynamy ten projekt, że on się po to dzieje, że wizja nasza sukcesu jest taka. Czyli znowu ta komunikacja odgrywa wielką bardzo rolę. Ważna. Komunikacja i, Kasper, takie rozciąganie perspektywy, po co my to robimy, tak? Nie ograniczenie się do tego, wchodzi dyrektywa, więc musimy zrobić, tak? Mów językiem benefitów twojej organizacji. Co ta organizacja będzie z tego miała? No jedną z rzeczy to będzie miała ten fit do tego raportu. Tak. Ale to jest jakby mniejsza rzecz. Są inne, ważniejsze rzeczy, które organizacji pomogą funkcjonować w sposób spójny i logiczny, odnosząc się do dość takich obiektywnych kryteriów, tak? Bo jeśli mówimy o rynku, no to ty masz dane z rynku, tak? I one pokazują pewne trendy. No i możesz mówić, że te trendy są inne, niemniej jednak nie masz źródła, tak? Źródło mówi co innego. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no trzeba zważyć, ile te stanowiska pracy ważą tak naprawdę w strukturze, tak? Trzeba nauczyć ludzi, że jak mówimy o wartościowaniu stanowiska pracy, to mówimy o roli, którą masz w biznesie, nie o tobie. Czyli jeśli twoja rola jest ważona, to ważymy ją abstrahując od tego, że w tej roli jest Kacper i on dzisiaj zarabia X pieniędzy. Ważymy tylko rolę i plasujemy ją gdzieś w strukturze organizacyjnej. I tam są metodologie i praktyki, które pokazują, jak ułożyć strukturę organizacyjną, tak? Że jeden poziom od drugiego to powinien być nie dalej niż 2 oczka w hierarchii, tak? Że różne tak naprawdę dobre praktyki, które możesz zaaplikować, które bardzo dużo porządkują. A mówią też takie proste rzeczy, bo wiesz, ja czasami, szczególnie jeśli chodzi o polskie rodzinne biznesy albo biznesy, które mają 4 współwłaścicieli, to nam często struktura organizacyjna czy hierarchia jest bardzo płynna. W sensie, że wiesz, masz człowieka i czy masz pozycję, ona raportuje do zarządu, tak? To
zarząd to jest 4 osoby na przykład, tak? No, dąży się do tego, żeby to wyklarować, żeby to była jedna osoba. No, żeby po prostu rzeczy stały się prostsze do zrozumienia i określenia. Są w miarę obiektywne czynniki. Ja lubię w ogóle zaczynać od tej części CNB, prasy w organizacji, bo dla mnie CNB stanowi taki fundament, tak? Jeśli tam nie masz porządku, to zapomnij o programach rozwoju przywódców, wiesz, tam well-beingu i budowie zaangażowania. Czyli to widzisz jako fundament, tak, absolutnie. To jest jeden z, absolutnie jeden z fundamentów naprawdę zdrowej organizacji. To jest świadomość tego, gdzie ja chcę wynagradzać. To są narzędzia, które pomagają mi właśnie zważyć, ile ważą, jak ważne są poszczególne pozycje w strukturze organizacyjnej, ile ich jest, czy mamy jakieś, na których, wiesz, no, trudno jest nam zrekrutować ludzi, na których trudno jest nam utrzymać ludzi. Dlaczego tak się dzieje? To jest taki, no, fajna rzecz. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, to są na przykład prawnicy. Tak? No, trzeba zaangażować prawników, bo to trzeba zapisać po prostu. No i regulaminy płacy, pracy, to są wszystko dokumenty legalne spółki, tak? I trzeba ich włączyć. Są partnerzy społeczni, którzy po prostu czasami nie podejmują decyzji, ale muszą wiedzieć, tak? Czy finalnie podpisują się pod taką polityką, więc muszą zrozumieć. Więc tych stakeholderów troszeczkę jest, ale najważniejsza dla mnie to jest grupa liderów HR-owych i grupa liderów biznesowych, którzy zaczynają ustalać, dlaczego my to w ogóle robimy. Abstrahując od tego, że zmienia się coś w prawie, co będzie nas obligowało po prostu do posiadania pewnej struktury i metodologii. To tak szukając jakichś kluczowych czynników sukcesu w takim projekcie CNB, zauważam tak, komunikację, którą wskazałaś, również budowanie wokół tego projektu właśnie tego benefitu dla organizacji, tak? Czyli co my z tego mamy jako firma. Po trzecie, również mówiłaś o pewnych zdolnościach analitycznych, no bo mówimy o budowie siatki wynagrodzeń, też analizie raportów i tak dalej. Jakie jeszcze elementy tutaj wskazałabyś poza tymi 3? Wiesz, nie poruszyłam tutaj w ogóle ważnej rzeczy, którą jest na przykład definicja procesu, tak? Jak już wiesz, co chcesz zrobić, no musisz to jakoś zdefiniować procesowo, tak? Musisz to w pewien sposób wpleść w DNA organizacji. No i to się zaczyna od mówienia do głowy i serc ludzi, no ale kolejnym elementem jest zapisanie tego w pewnej sekwencji działań, które muszą się zdarzyć, żeby ta strategia czy polityka była realizowana. Więc musisz zwrócić uwagę na to, żeby mieć proces, który będzie pilnował tego, jak wynagradzasz, ale również eskalował przypadki, które będą, które się pojawią i nie będą przystawały. I tutaj oprócz procesu ja zawsze uczę, bo wiesz, zespoły HR-owców, szczególnie tych młodych, to oni szukają takich, wiesz, żeby było zapisane i tak robimy. No i nagle pojawia się jakiś menadżer albo zdarza się coś, co się nie mieści. I jest jakaś panika. Jak to? Kate. Było zapisane inaczej. Nie robimy. No ale dlaczego byś nie robił? Nie ma tutaj samochodu w tej polityce. No a co rynek robi? A nie wiem. A to zajrzyjmy. Daje samochody. Daje samochody, dokładnie. Także musisz, wiesz, też nauczyć zespół, żeby nie reagował tak emocjonalnie, jeśli coś zaczyna nie przystawać, bo coś zaczyna nie przystawać niekoniecznie dlatego, że źle to robimy, ale dlatego, że tyle się zmieniło w świecie zewnętrznym, że po prostu ta procedura, ten proces musi ulec zmianie, żeby był w ogóle adekwatny do nowej sytuacji. Więc coś takiego jak change agility u osób pracujących w tej funkcji jest bardzo, bardzo potrzebne. Poczucie tego, że wiesz, handlujesz wyjątek, tak? Ale być może ten wyjątek to nie będzie tylko precedens, tylko on otworzy jakiś trend, jakąś furtkę nowego, które musisz wprowadzić. To czasami, wiesz,
Czasem nawet nie zmienia się legislacja, a zmienia się interpretacja legislacji. I to są całe tragedie zespołów HR-owych, które nagle muszą zacząć traktować, nie wiem, przychód od przychodów kapitałowych inaczej niż przychód ze stosunku pracy. Jak to? Ale przecież nie zmieniły się przepisy. Nie zmieniły się przepisy. Ale zmieniła się interpretacja Izby Skarbowej, więc zmieńmy to. Po prostu to wiesz, to tkwienie w starym, które jest nieadekwatne, to nie jest nic dobrego. I trzeci obszar, Kacper, to jest jeszcze obszar narzędzi, który jest bardzo ważny. Dobrze jest stworzyć narzędzia, nawet takie Excelowe, wiesz, których menadżer i twój dział HR-owy może używać w sytuacji, kiedy przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, muszę awansować człowieka, tak? Jest gotowy, mam wakat, przeszedł cały proces selekcji i rekrutacji, upgrade'ujemy go. No i dobrze wtedy jest mieć narzędzie, w którym możesz się oprzeć o pewien standard wykonywania takiej rewizji. Wiedzieć, tak? co odpowiedzieć. Wiedzieć, co odpowiedzieć, dokładnie. Na ogół te wszystkie narzędzia znowu dają ci ręcz, czyli ty symulujesz tą podwyżkę dla pracownika razem ze swoim partnerem biznesowym i znowuż razem z nim możesz powiedzieć, okej, nie wiem, maksymalnie dajemy do 25% podwyżki w takich przypadkach. No ile chcemy dać, bo jak uważasz, ile będzie motywowało? Czy chcesz dać tylko teraz, czy za 6 miesięcy chcesz wrócić i powiedzieć, okej, dajemy następną porcję? To są wszystko, słuchaj, Kacper, decyzje, którą naprawdę dział HR-u i poszczególni liderzy mogą odbyć bez zarządu, bez dyrektora personalnego. Jeśli to jest dobrze zdefiniowane, te narzędzia są adekwatne, dbasz o to, żeby je mieć up to date, to jesteś w stanie w ogóle nie zarządzać do momentu właśnie, w którym pojawia się przypadek szczególny, tak? I przychodzi lider i mówi, ja chcę dać 50%, tak? I to jakby się nie mieści w konwencji działania, tak? I wtedy możemy rzeczywiście zostać oskarżeni jako pracodawca robienie czegoś specyficznie dla tej osoby, podczas gdy nasza procedura mówi, że to nie powinno być in one go więcej niż 25%. Kasiu, widząc tam twoją energię, z jaką opowiadasz o tych wszystkich kwestiach związanych z HR, bardzo mi szkoda, że ten czas dzisiejszej rozmowy już dobiega końca. Będziemy musieli się za chwileczkę pożegnać, ale wydaje mi się, że otworzyłaś dzisiaj tak wiele wątków w tych różnych zakamarkach HR-owych, że będzie na pewno okazja, żeby być może pogłębić to przy okazji jakiejś innej rozmowy. Przyjemnością. To, co ja dzisiaj biorę z tej rozmowy, oczywiście to jest bardzo ogólne podsumowanie, to, że te projekty właśnie w obszarze CNB, czy ogólnie rzecz biorąc Rewards Policy, to nie jest żaba, którą trzeba zjeść, tylko to jest benefit sam w sobie dla organizacji, który po prostu wszystkim dobrze wyjdzie. I pamiętajmy, że mamy czas, tak? Są rzeczy, które nas zaskakują, takie jak pandemia, wojna na Ukrainie. To są absolutnie rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Ta rzecz to jest rzecz, która wiemy, że się zdarzy, możemy się do niej przygotować i tak jak mówię, mamy różne inne benefity, oprócz tego benefitu, że zaczniemy sumiennie raportować te wskaźniki, ale mamy czas. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również wam za oglądanie. Zachęcam jak zawsze do zostawienia feedbacku, czy to bezpośrednio na LinkedInie, na YouTubie, czy w jakimkolwiek innym kanale, w którym słuchacie, czy oglądacie tej rozmowy, albo do nas bezpośrednio. Kasię na pewno też znajdziecie na LinkedInie, bo jest też aktywną użytkowniczką. Także zapraszamy do kontaktu i do następnego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.